A oto mecenasi układu porannego. Rosnące koszty IT hamują rozwój Twojej firmy? Z AMZO obniżysz wydatki nawet o 70%, wybierając polizingowy sprzęt IT sprawdzony, wydajny i gotowy do pracy. Kliknij link w opisie i pobierz specjalną ofertę dla firm. Prezydent Stanów Zjednoczonych wezwał członków Sojuszu Północnoatlantyckiego do rezygnacji z importu ropy z Rosji. 50 państw poparło stanowisko Polski w sprawie naruszenia jej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. Zatrzymano zabójcę Charlie'ego Kirka. Donald Trump staje w obronie szefa FBI. W Londynie odbył się wielki marsz przeciwników imigracji. Zgromadzenie Ogólne ONZ poparło uznanie niepodległego państwa palestyńskiego. Tymczasowa premier Nepalu ma przygotować kraj do nowych wyborów. Poniedziałek, 15 września, to jest Układ Poranny. Michał Ziomek, zapraszam. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump w swoim liście do członków Sojuszu Północnoatlantyckiego wezwał ich do rezygnacji z importu ropy naftowej z Rosji. Oskarżył w nim swojego poprzednika Joe Bidena i prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego o wywołanie wojny. Amerykański przywódca w sobotę opublikował przesłanie do członków NATO. Stwierdził w nim, że kupowanie rosyjskich surowców przez kraje sojuszu wyraźnie osłabia jego pozycję negocjacyjną. Według niego transakcje między niektórymi państwami i Rosją są szokujące. Jest on więc gotów nałożyć sankcje na Rosję, ale tylko jeśli sojusznicy USA zadeklarują rezygnację ze swoich zakupów. Trump zagroził wprowadzeniem kolejnych ceł na import produktów z Chińskiej Republiki Ludowej. Opłaty w wysokości od 50 do 100% byłyby odpowiedzią na bliską współpracę Pekinu z Moskwą. Zarzucił on Chinom sprawowanie kontroli nad Rosją, dlatego nałożenie ceł na chińskie produkty osłabiłoby tą zależność. Miałyby one zostać wprowadzone także przez innych członków Sojuszu Północnoatlantyckiego. List do sojuszników z NATO zawiera krytykę pod ich adresem. Zdaniem prezydenta USA nie przejawiali oni 100% zaangażowania w zwycięstwo w wojnie. Po raz kolejny Trump przekonuje, że nigdy nie doszłoby do działań zbrojnych, gdyby ponad 3,5 roku temu pełnił urząd amerykańskiej głowy państwa. Nazwał on konflikt na Ukrainie wojną Bidena i Zełenskiego. Ukraiński prezydent w niedzielę poparł stanowisko swojego amerykańskiego odpowiednika. Zełenski stwierdził, że społeczność międzynarodowa powinna ograniczyć import rosyjskich surowców energetycznych oraz nałożyć kolejne sankcje na Rosję. 50 państw poparło stanowisko Polski w sprawie naruszenia jej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. W piątek odbyło się zwołane na jej wniosek nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych. Dokument został podpisany jeszcze przed rozpoczęciem narady. Podpisało się pod nim łącznie 50 państw, a wśród nich m.in. Stany Zjednoczone i Węgry. Sygnatariusze oświadczenia przygotowanego przez polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wyrazili zaniepokojenie naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej przez drony z Rosji. Zostało ono uznane za naruszenie prawa międzynarodowego i Karty Narodów Zjednoczonych. W trakcie narady Rady Bezpieczeństwa ONZ zastępczyni sekretarza generalnego organizacji Rosemary DiCarlo podkreśliła, że rosyjskie bezzałogowe statki powietrzne nie pierwszy raz przekroczyły granice innego kraju. Z kolei po raz pierwszy Polska i kraje Sojuszu Północnoatlantyckiego musiały zestrzeliwać drony. Solidarność z Polską i z Ukrainą wyrazili przedstawiciele Francji oraz Wielkiej Brytanii. Francuzi zamierzają dodatkowo zwiększyć swoje zaangażowanie w obronę polskiej przestrzeni powietrznej. Ameryka uznała działania Rosji za brak szacunku wobec jej działań na rzecz pokoju, krytykując również Rosję za intensyfikację ataków przeciwko Ukrainie od czasu amerykańsko-rosyjskiego szczytu na Alasce. Chińska Republika Ludowa wezwała Polskę, Rosję i Ukrainę do zachowania spokoju i rozstrzygnięcia wszelkich sporów poprzez dialog. Przedstawiciel Rosji przy ONZ powiedział, że drony wysłane przez wojsko jego kraju nie miały fizycznej możliwości, aby dotrzeć do Polski. Amerykańskie służby zatrzymały zabójcę prawicowego publicysty Charlie'ego Kirka. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump w związku ze śledztwem stanął w obronie szefa Federalnego Biura Śledczego. Morderca youtubera i jednego z liderów ruchu Make America Great Again był poszukiwany przez prawie 3 dni. W piątek gubernator stanu Utah Spencer Cox poinformował o aresztowaniu 22-letniego Taylora Robinsona. Udało się go zatrzymać dzięki zaalarmowaniu służb przez jednego z członków jego rodziny. Robinson zgodnie z relacją krewnego w ostatnich latach miał coraz bardziej angażować się politycznie. Podczas jednej z niedawnych rozmów wspominał on o planowanym spotkaniu z Kirkiem na terenie kampusu Uniwersytetu w Utah, krytykując promowane przez niego idee.
Najprawdopodobniej zabójca amerykańskiego publicysty działał sam, co jest jeszcze przedmiotem śledztwa. Lokalni prokuratorzy postawili mu łącznie 3 zarzuty złamania prawa stanowego. Dotyczą one morderstwa, spowodowania obrażeń ciała przy użyciu broni palnej oraz utrudniania pracy wymiarowi sprawiedliwości. W ogniu krytyki w związku ze sprawą znalazł się szef Federalnego Biura Śledczego. Zastrzeżenia do sposobu prowadzenia śledztwa przez dyrektora FBI Kesha Patela mają zwłaszcza politycy Partii Republikańskiej. Niedługo po zabójstwie działacza ruchu MAGA poinformował on o zatrzymaniu podejrzanego, który po przesłuchaniu został jednak szybko wypuszczony z aresztu. W obronie szefa FBI stanął amerykański prezydent. Trump uważa, że Patel wykonał świetną robotę. Nawet 150 000 osób wzięło udział w zorganizowanym w Londynie marszu przeciwko imigracji. Jego organizatorzy krytykowali lewicowy rząd Wielkiej Brytanii za niewystarczające działania wobec tego problemu. Manifestację w brytyjskiej stolicy zorganizował antyislamski aktywista Tommy Robinson. Nazwał on marsz odbywający się pod hasłem Zjednoczone Królestwo największą demonstracją w historii kraju. Według szacunków brytyjskiej stolicy wzięło w nim udział blisko 150 000 osób, z kolei kontrdemonstracja środowisk lewicowych zgromadziła około 5 000 uczestników. Robinson, przemawiając do uczestników swojej manifestacji, podkreślił, że są oni częścią fali patriotyzmu zalewającej kraj, a w Wielkiej Brytanii ma właśnie miejsce prawicowa rewolucja. Za pośrednictwem łącza wideo swoje przemówienie wygłosił amerykański miliarder Elon Musk. Cytowany przez telewizję Sky News właściciel Tesli i SpaceX krytykował premiera Keira Starmera i apelował o rozwiązanie brytyjskiego parlamentu. Protestujący demonstrowali zarówno na rzecz wolności słowa, jak i przeciwko imigracji. Zarzucają oni rządowi Partii Pracy brak działań wobec rosnącej liczby obcokrajowców przedostających się nielegalnie do Zjednoczonego Królestwa przez kanał La Manche. Starmer podkreślił znaczenie prawa do demonstrowania dla demokracji. Zarazem zapowiedział, że nie będzie tolerował ataków na policjantów oraz na osoby o innym kolorze skóry, ponieważ Wielka Brytania jest państwem zbudowanym na różnorodności, tolerancji i szacunku. Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych poparło utworzenie niepodległego państwa palestyńskiego. Potępiło ono działania Izraela w strefie Gazy. Za rezolucją w sprawie rozwiązania dwupaństwowego zagłosowały 142 państwa, wstrzymało się 12, a sprzeciwiło się mu 10 członków ONZ. Uchwała przygotowana wspólnie przez Arabię Saudyjską i Francję zakłada, że po zawieszeniu broni władze autonomii palestyńskiej będą kontrolować całe terytorium palestyńskie. W samej strefie Gazy powołany zostanie tymczasowy komitet administracyjny. W rezolucji potępiono atak Hamasu na Izrael sprzed prawie 2 lat. Jej autorzy podkreślili, że ugrupowanie powinno się rozbroić i uwolnić przetrzymywanych izraelskich zakładników. Liczący 7 stron dokument wzywa dodatkowo do wysłania misji ONZ mającej chronić palestyńską ludność cywilną oraz zapewnić bezpieczeństwo Palestyńczykom i Izraelczykom. Potępiono w nim także działania Izraela. Rezolucja krytykuje zwłaszcza celowe wywoływanie głodu w palestyńskiej enklawie i atakowanie tamtejszej infrastruktury cywilnej. Przedstawiciele autonomii palestyńskiej przy ONZ uważają przyjęcie dokumentu za sygnał, że społeczność międzynarodowa opowiada się za wznowieniem procesu pokojowego. Zdaniem władz Izraela decyzja Zgromadzenia Ogólnego ONZ przynosi korzyści Hamasowi i osłabia wiarygodność organizacji międzynarodowych. Nowa premier Nepalu, Sushila Karki, ma przygotować kraj do przeprowadzenia nowych wyborów parlamentarnych. W ubiegłym tygodniu jej poprzednik zrezygnował ze stanowiska po krwawych antyrządowych protestach. Karki jest pierwszą kobietą, która będzie pełnić funkcję szefowej nepalskiego rządu. Była prezes tamtejszego Sądu Najwyższego zapowiedziała, że jej podstawowym zadaniem jest przygotowanie kraju do nowych wyborów parlamentarnych. Swoje stanowisko zamierza opuścić za 6 miesięcy. Zdaniem nowej nepalskiej premier konieczne jest spełnienie żądań wysuwanych przez przedstawicieli pokolenia Z. Władze w Katmandu powinny tym samym uporać się z problemem korupcji, zapewnić stabilne rządy i wprowadzić równość ekonomiczną. Ponadto zapowiedziała ona wypłacenie odszkodowań rodzinom osób, które zginęły przed tygodniem podczas antyrządowych protestów. Każda z nich ma otrzymać równowartość ponad $11 000. Państwo obejmie też opieką osoby ranione przez nepalską policję. Poprzedni premier Khadga Prasad Sharma Oli zrezygnował ze stanowiska w ubiegły wtorek i wraz z częścią ministrów uciekł z Katmandu. Dzień wcześniej policja zastrzeliła 19 osób biorących udział w demonstracjach przeciwko korupcji i ograniczeniu dostępu do mediów społecznościowych. Protestujący Nepalczycy podpalili budynki rządowe, komisariaty policji i siedziby największych partii politycznych.
Informacje przygotował Maurycy Mietelski, nadzór redakcyjny Igor Jankę. Jeżeli podoba się Państwu nasza praca, serdecznie zachęcam do wsparcia Układu Otwartego w serwisie patronite.pl. To wszystko na dzisiaj. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym Układzie Porannym. A oto mecenasi Układu Porannego. Rosnące koszty IT hamują rozwój twojej firmy? Z AMZO obniżysz wydatki nawet o 70%, wybierając polizingowy sprzęt IT sprawdzony, wydajny i gotowy do pracy. Kliknij link w opisie i pobierz specjalną ofertę dla firm.